Szykuj portfel na 3 opłaty. Sprawdziłem, czy zamek w Olsztynie to jeszcze atrakcja, czy już maszynka do pieniędzy. Jako ekspert 50+, z kolanem po przejściach, prześwietliłem ten zamek pod kątem logistyki i dostępności. Pokażę Ci plusy, wypunktuję minusy i dam protipy od Localsa. Zero litości, same realia. Zaczynamy. Logistyka w Olsztynie bywa wkurzająca, bo bilet podstawowy to dopiero otwarcie drzwi. Zobacz, jak to wygląda w liczbach. Zatrzymaj odtwarzanie, zrób screena i zapisz ten film na liście wycieczki, żebyś na miejscu nie musiał tego szukać. Pod zamkiem możecie zaparkować sobie kamperem, bo nieraz widziałem tutaj kampery, tam w oddali stoi przyczepa. Co do rowerów, wokół toraj MTB. Szutry dla gravelowców też są smaczne. Ale pamiętaj, na mury maszyny nie wprowadzisz. Psa możesz zabrać, ale tylko na smyczy i w kagańcu. A jeśli nie chce Ci się notować, to przygotowałem dla Ciebie darmowy PDF z tego filmu. Tu kod QR, a link znajdziesz również pod filmem. System biletowy stosowany na zamku w Olsztynie to dla Was jeszcze wsparcie zabytku, czy już lekka przesada? Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza granica bólu za bilet do zamku. Opłaty to jedno, ale to, co zobaczysz na górze, determinuje sens tego wyjazdu. Przejdźmy zatem do plusów. Po pierwsze, estetyka. To jeden z najbardziej fotogenicznych obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Połączenie białego wapienia z ceglaną basztą wygląda idealnie w kadrze, zwłaszcza podczas złotej godziny, no i zachodu słońca. Po drugie, unikalna architektura. To tak zwany zamek jaskiniowy. Część pomieszczeń jest wykuta bezpośrednio w skale i połączona z naturalnymi jaskiniami. To unikat. Po trzecie, rekonstrukcja. Baszta studzienna po kilkuset latach odzyskała dach i skrywa 80-metrową studnię. To trzeba zobaczyć. Po czwarte, widoki. Widoki na okolice są nieprawdopodobne, szczególnie w złotych godzinach. Znasz już zalety, ale historia tego miejsca może Cię mocno zaskoczyć. Wszyscy powtarzają legendę o Maćku Borkowicu i 40 dniach głodówki, ale mało kto wie, że nazwa Olsztyn pochodzi od niemieckiego Holstein, czyli pusta skała. Pod zamkiem górnym kryje się ogromna grota krasowa, która była elementem obrony. To rzadkość na skalę europejską. Historia to nie wszystko. Czekają na Ciebie 4 minusy, które warto znać przed wyjazdem. Zatem sekcja Ponarzekajmy trochę. Po pierwsze, szatkowanie biletów. Płacenie 3 razy to absurd. Możesz poczuć się jak chodzący portfel. Po drugie, tłumy i komercja. Weekendy to festiwal straganów z chińszczyzną. Poza tym możesz trafić na bardzo duże ilości ludzi. Po trzecie, brak opisów. Bez biletu do muzeum dowiesz się niewiele. Tablice pojawiają się bardzo powoli. Po czwarte, ogrodzenie. No ja pamiętam dziki Olsztyn bez płotów. Dajcie znać, czy te ogrodzenia faktycznie ratują mury, czy jednak zabijają ducha Jury. Minusy już znasz, ale jako Locals nie zostawię Cię bez rozwiązania. Przygotowałem płatny PDF, w którym dostaniesz to, co najważniejsze. Pineski do darmowych punktów widokowych, w tym do tej dzikiej skały z kozackim widokiem. Opcje parkowania za 0 zł i gotowe trasy spacerowe w rozmiarach od S do L. Dowiesz się też, jak ograć tłumy i mieć ten zamek tylko dla siebie. Kosztuje to tyle, co jedna kawka na stacji, a oszczędzi Ci godzin szukania i daje gwarancję, że żadne AI nie wyprowadzi Cię w pole. Zeskanuj QR lub kliknij link pod filmem. Jeden blik i gotowe. Weź sprawdzone dane od człowieka, a nie od algorytmu. To Twoja gwarancja, że na miejscu nic Cię nie zaskoczy. Teraz pogadamy trochę o paliwie, ale o tym dla mięśni, bo w Olsztynie jest sporo miejsc, w których możesz coś zjeść. Ja co prawda, jako Locals jadam obiady w domu. Jeśli chodzi o desery, to już co innego, chętnie coś przetrącę. Po pierwsze, gofry na rynku, w przystanku. Kieruj się tam, jeśli nie chcesz wydać miliona monet. Porcja jest solidna i bardzo smaczna. Po drugie, lody w konsoli, klasa sama w sobie. Ja polecam pistację premium i słony karmel. Jednak mała uwaga, obsługa w obu punktach to loteria. Bywa miło, bywa opryskliwie. Idź dla smaku, nie dla serwisu. Mam dla Was też ostrzeżenie, nie polecam tego miejsca ze względu na słabą obsługę, mimo niezłych ciast. A za mną hotele dla owadów. Ciekawe ile doba. Wiesz już gdzie zjeść, to teraz kilka patentów co zrobić, żeby wypad był w pełni udany. Również dla osób 50+ i tych co dbają o stawy, czyli takich jak ja, bo ważne jest, żeby ten wypad nie zmienił się w walkę o przetrwanie. Zapraszam do sekcji protipów. Po pierwsze, widok. Najfajniejszy jest w stronę Sokolich Gór i Małego Giewontu. Po drugie, obuwie. Wapień potrafi być bardzo śliski, szczególnie po deszczu. Zatem bieżnik jest obowiązkowy. Po trzecie, kijki. To nie wstyd.
Twoje kolana Ci podziękują. Po czwarte, lekki plecak. To nie jest Mount Everest. Woda, przekąska i mata pod tyłek wystarczą. Poza tym, jeśli masz jeszcze 20 minut czasu, idź na Górę Biakło. Widok na zamek stamtąd jest lepszy niż z wieży, a wejście jest darmowe. Przygotowuję mój pierwszy autorski przewodnik. Zapisz się na waitlistę przez kod QR, żeby zgarnąć rabat wczesnego ptaszora. No dobra, a teraz mój werdykt. Dowiesz się, kto powinien koniecznie odwiedzić ten zamek, a kto powinien omijać go szerokim łukiem. Ja zamkowi w Olsztynie daję 7 na 10. To miejsce jest przeznaczone dla fanów historii i fotografów. Zatem jeśli szukasz epickich kadrów i namacalnej, średniowiecznej historii, będziesz zachwycony. To miejsce dla rodzin z dziećmi. Owieczki na błoniach i duża przestrzeń do biegania to strzał w dziesiątkę. Przy moim kolanie po 5 operacjach oceniam zamek Olsztyn jako wyzwanie średnie. Amortyzacja na trawiastych błoniach ratuje sytuację i pozwala na długi spacer, ale stawy poczujesz konkretnie na schodach prowadzących do baszty. Jeśli jesteś po zabiegu i nie czujesz się na siłach, odpuść wieżę, zostań na dole. A teraz powiem, dla kogo to miejsce nie jest atrakcyjne. Po pierwsze, dla fanów Dzikiej Jury. Jeśli szukasz ruin bez płotów, biletów i komercji, Olsztyn Cię rozczaruje. Zamku powinny unikać też osoby z dużą dysfunkcją ruchu. Choć błonia są płaskie, to wejście do kluczowych sekcji, jak baszta studzienna, wymaga pokonania stromych, stalowych schodów. Bez sprawnych kolan będzie tam trudno. To miejsce nie jest również dla osób, które totalnie nie lubią komercji i one właśnie powinny odpuścić weekendy. Ilość straganów i odpustowy klimat zabijają średniowieczny vibe. Jak widzisz, mówię o wszystkim otwarcie, bo nie biorę kasy od gmin, a także atrakcji turystycznych za laurki. Dzięki Waszemu wsparciu na YouTube mogę być niezależny. A skoro sprawdzasz ten zamek, zobacz koniecznie mój plan na 2-dniową wycieczkę po Jurze. Link na ekranie, widzimy się właśnie tam.